Cześć, witajcie na kanale Family Hiking. Tym razem nadajemy z Gdyni. Pewno kojarzycie taki film Działa na Warony. Klasyk, super film wojenny. Dzisiaj zobaczymy polskie Działa na Warony z okresu ciut późniejszego powojennego. A tutaj taki może mały przedsmak, co nas czeka dzisiaj. Tam za tym płotem jest jednostka wojskowa i tam nie można wchodzić. Tutaj obok mnie jest jedno ze stanowisk ogniowych. Tu będzie lepiej widoczne. Wchodzimy na bardzo specyficzny teren. Ale o co chodzi z tymi działami na Warony? No oczywiście nie są to stricte działa na Warony, tylko 11. bateria artylerii stałej, tak zwany BAS, Gdynia Redłowo. O proszę, tutaj na dowód tego tabliczka. Także nie ma żartów, w ogóle też tutaj nie można latać dronem, to dlatego robimy tylko z ziemi tą eksplorację. Właściwie robię tylko ją sam, bo tak naprawdę zupełny spontan. Jestem w delegacji podróży służbowej, środek tygodnia, no ale nie tracę czasu i chciałem coś fajnego zobaczyć. Także mówię, 11. bateria artylerii stałej, BAS, Gdynia Redłowo. Super przygoda i eksploracja przed nami, no ale trzeba tam jeszcze dojść, także łączymy się za chwilę. Dotarliśmy. Dochodzimy do pierwszej baterii. W sumie to ona jest 4. w kolejności, ale 1. w numeracji. To są stanowiska dział takich tak zwanych B-13 radzieckiej produkcji, kaliber 130 mm. Nie mililitrów, to nie ta pojemność. Natomiast ona jest tutaj. Potężne działa, które miały zasięg 25,5 km, czyli mogły skutecznie razić cele na morzu. Stanowisko wybrane niby przez przypadek, bo ta cała Gdynia Redłowo, ten klif redłowski, to jest najwyżej położony tutaj punkt, przewyższenie jest 50 metrów. Tutaj widać morze za drzewami. Ale ten teren wyglądał kiedyś inaczej, no nie było tych drzew, więc pole ostrzału było idealne. O co chodzi z tymi działami? Tak naprawdę już po zakończeniu I wojny światowej władze polskie wraz z władzami ZSRR przystępują do fortyfikowania nadbrzeża morskiego. Tutaj właśnie tego rejonu Gdańsk, Gdynia, Sopot, Hel, gdzie spodziewano się inwazji NATO. W tej pierwszej fazie Układ Warszawski był defensywny. Jakby chciano powtórzyć taką drugą Normandię, fortyfikować wybrzeże i wybudować potężne baterie. To była jedna z 11 baterii, która była tutaj na wybrzeżu. Ona powstała najwcześniej. Decyzja zapadła już w 1946 roku. Przystąpiono do prac. Zaraz po tym, w 1947 ukończono pierwsze strzelanie z tego działa. Miało miejsce w 1948 roku. Tak naprawdę chodziło o stworzenie takich wzajemnie uzupełniających się stanowisk. Ja mam tutaj mapkę, ściągę, które miały
pokryć ogniem całą Zatokę Gdańską. Czemu Zatokę Gdańską? No, ważny port przeładunkowy, transportowy, ale przede wszystkim port marynarki wojennej. Tutaj właśnie widzimy, jak ta bateria właśnie Gdynia-Redłowo razem z innymi się uzupełniały i pokrywały praktycznie ogniem cały wjazd tutaj do Zatoki. Bateria na Helu, bateria Gdańsk-Stogi, w Rozewie jeszcze było, no, cały potężny kompleks. Tak naprawdę nie były to tylko działa, bo przygotowywano się do desantu z plaży, więc to, co mijaliśmy wcześniej za tą siatką na terenie dawnej jednostki wojskowej, to były dawne transzeje z takimi betonowymi prefabrykatami, które tworzyły po prostu taką linię okopów. Włącznie tych okopów było 3,5 km. Co jakiś czas stanowiska RKM-u, CKM-u, stanowiska dowodzenia, teraz już niedostępne na terenie tej jednostki, wieża kontroli ognia, stanowisko dowodzenia, jakieś elektrownie i tak dalej, i tak dalej. Potężne działo. Zobaczymy, czy ono się kręci, bo tutaj niektóre się kręcą. Ale to nie, a nie. Może w drugą. A nie, zablokowany. Ale fajna sprawa. Co ciekawe, tutaj też chodziło o wykorzystanie pewnych doświadczeń z Westerplatte, z tak zwanych baterii Laskowskiego, i tutaj pierwszym dowódcą, ja sobie sprawdzę, ja mam dzisiaj pamięci do nazwisk, wybaczcie, był Zbigniew Przybyszewski. On był w stopniu podporucznika. Zbigniew Przybyszewski, który był weteranem kampanii wrześniowej. On właśnie między innymi był na Helu, na Westerplatte, w tej baterii Laskowskiego, i toczył wymianę ognia ze pacernikiem Schleswig-Holstein. I on był tym pierwszym 47-8. Natomiast no, taki smutny epizod, spotkała go kara śmierci, gdyż spotkał się z represjami wobec dawnych oficerów Wojska Polskiego przedwojennych w 1952 roku. Kara śmierci, kulka w łeb. No cóż, został zrehabilitowany w Odwilży w 1956, no ale życia mu to nie wróciło. Także taki smutny epizod, postać zasłużona. To, gdzie jesteśmy, to jest stanowisko górne, działu Bitnia tak naprawdę. Ona jeszcze była maskowana tutaj taką siatką na takim stelażu, takim parasolu. To się już nie zachowało. Tutaj jakieś luki, być może na amunicję, pociski, łuski. A co ciekawe, pod nami jest bunkier, w którym przechowywano ładunki, pociski. A tutaj są dwie elektryczne windy, które służyły do transportu pocisku z tego magazynu na stanowisko strzeleckie. Teraz sobie zszedłem poniżej na ten punkt magazynowy, natomiast no tutaj był skład pocisku, natomiast nie wiem, czy się uda tutaj wejść. Dobra, da się. Także będziemy mieć okazję spenetrować to ze środka. Tutaj oficjalnie nie wolno wchodzić, bo tak jak mówię, teren rezerwatu, obok jest ta jednostka wojskowa. To było kiedyś pozagradzane, ale teraz jest otwarte.
ktoś na dziko wszedł, także nie ma nikogo. Wykorzystam to specjalnie dla Was, się poświęcę. Mam ze sobą sprzęt taki typowo jak się w delegacji jeździ, także przyłączę sobie tylko mikrofon, żeby było więcej widać i wchodzimy. Tutaj już widać pancerne drzwi. Co ciekawe, taki patent, to już jest powojenne, ale tego typu drzwi, takie dwuskrzydłowe, jakby były stosowane przez Niemców w ich bunkrach. Chodziło o to, że nie trzeba było otwierać całych drzwi, żeby na przykład dokonać jakiegoś transportu, zaopatrzenia, a poza tym w wypadku na przykład zawalenia się stropu te odłamki spadały na podłogę i na przykład blokowały otwarcie drzwi i wtedy załoga górą mogła się ewakuować. Bardzo sprytne. Dobra, wchodzimy. Pierwsza komora, taki przedsionek i tutaj już widzimy właśnie mechanizm tej windy. Łańcuch, którym podawano pociski, prawdopodobnie skierowane do góry albo na dół i jechały sobie na stanowisko strzeleckie. I takich wind było dwie z jednej i drugiej strony, żeby umożliwić szybkostrzelność tego działa. A tutaj pozostałość prawdopodobnie po jakimś urządzeniu, jakimś silniku, agregacie, nie wiem, turbinie, coś co to mogło napędzać, może jakiś tutaj telefon czy coś. Co ciekawe, to nie są stanowiska do obrony, tylko to są raczej lampy, bo to nie było przystosowane jakby do obrony. I tutaj właśnie był magazyn pocisków. One były chyba osobno przechowywane, w sensie pocisk i ładunek miotający. I tutaj załoga stąd je podawała. A tutaj ciekawy taki detal. To jest winda, znaczy winda, podajnik. Po prostu tędy ten pocisk puszczano do windy. Taki fajny patent. To działało na zasadzie siły grawitacji, więc można było to podnieść i nachylić ten spad, więc pocisk pod wpływem swojego ciężaru leciał. No i wychodził sobie tu, żołnierz go odbierał i do windy zanosił. Także nie sądziłem, że tu da się wejść, no jak widzicie było to kiedyś zamknięte, ale ktoś to otworzył. Fajnie, bo zachował się jeszcze detal, takie drzwiczki, trochę jakby pancerne. No, tutaj bardziej jest zdezolowane i podmokłe, natomiast no, tutaj przewód wentylacyjny i tu tak samo, podajnik tej windy, no tu już zniszczony, urwany chyba przez złomiarzy, tylko się tam zachował. Natomiast taki fajny detal to jest żelbet, pewno, strop jest metalowy, ale ta siatka tutaj, to było taki patent jeszcze z bunkrów polskich, między innymi obszar warowny Śląsk, czyli tuż przed II wojną światową, że po prostu kładziono coś takiego i w wypadku trafienia w strop, czy w bunkier, w ścianę i jakiegoś pęknięcia żelbetu, po prostu to miało hamować odłamki, odpryski, żeby nie ranić załogi. No, bunkier w słabym stanie, ale fajne. Dobra, wychodzimy stąd. Teraz jesteśmy przy stanowisku strzeleckim numer 2. No ale pytanie, gdzie jest to stanowisko strzeleckie? Wielka dziura i kawałek betonu. Czyżby jakieś działania wojenne? No nie. Siła natury. Stanowisko strzeleckie numer 2
ogniowe znajduje się 20 metrów niżej. Spadło pod wpływem sił natury. To był chyba koniec 1984 roku. Po prostu woda tutaj podmyła ten klif i ono sobie runęło. No musiało być to spektakularne, bo taki bunkier ważył 1450 ton, prawie 1500 ton, także no, nie chciałbym się znaleźć na jego trasie, a bunkier jest tam. Oczywiście teoretycznie nie można tutaj schodzić z tych szlaków, no ale ja tam zejdę. Wow. No, ciekawie się będzie wychodzić. Powinno być family climbing, a nie hiking. Wow. Co ciekawe, że chyba ta dolna partia jest tylko, znaczy górna jest zasłonięta. Spróbuję tam jakoś wejść. No jest nachylone przynajmniej pod takim ostrym kątem. Dobra, ja już tu nie będę schodził, bo pewno bym zjechał. Ale widać, działo już nie jest zachowane, wymontowało się. A cała konstrukcja leży tak pochylona. Także, a chociaż może zjadę. Walczymy z grawitacją. Dobra, nie było najgorzej. O! Muszą być przygody. Także tak jak mówię, no całe stanowisko wygląda tak, no iście taki postapokaliptyczny widok, ale też ma to swój urok. No i sobie zjechało stamtąd. Aż zrobię zdjęcie, bo już nie będzie mi się chciało drugi raz tutaj przychodzić. No ale dzięki temu, że tak zjechało, to możemy sobie podziwiać, jaki to był kawał ściany. Chyba te ściany, znaczy kawał budynku, te ściany chyba miały 1,5 metra, 1,5 metra grubości. Także stanowisko numer 2 zaliczone. Jeszcze jest 3 i 4 i stąd wracam. No, ale czeka mnie jeszcze wspinaczka pod tą górę. Ten Zbigniew Przybyszewski, tutaj poprawka, on był w stopniu komandora, jak tworzono tutaj te baterie artylerii stałej i on generalnie był odpowiedzialny za obronę wybrzeża. No tak jak mówiłem, warto o nim pamiętać, bo sąd stalinowski nie miał dla niego litości i zginął w takim sfingowanym procesie od strzału chyba w tył głowy. Natomiast załoga całego tego kompleksu liczyła 75 żołnierzy. Natomiast pociski, bo o tym nie powiedziałem, które strzelały na 25,5 km, ważyły 33,5 kg. Z takich właśnie działek. Tada! Działa.
tylko ładować poślizgi, strzelać. Także no, kawał historii tutaj. Natomiast co się dzieje później z tym kompleksem? No, tak jak mówiłem, Układ Warszawski w tej pierwszej fazie zakładał doktrynę obronną. Tak naprawdę no, fortyfikowano się i sądzono, że tutaj nastąpi desant gdzieś sił NATO ze Szwecji, nie wiem, natomiast i tak naprawdę mówię, stąd tak trochę śmiałem się, ale to były takie nasze działa na warony, które miały tutaj tą Zatokę Gdańską bronić, plus tak jak mówię, zespół transzei, różnych stanowisk, karabinów maszynowych, ręcznych karabinów maszynowych, ciężkich karabinów maszynowych, transzeje, stanowiska dowodzenia, wieża kierowania ogniem, stanowisko dowodzenia, elektrownia. To był samowystarczalny kompleks, który miał się bronić i odeprzeć inwazję potencjalną. Natomiast później doktryna NATO oczywiście się zmienia, doktryna Układu Warszawskiego, powstaje broń atomowa, czyli z tej defensywy przechodzą trochę bardziej w ofensywę. Już nie tyle chcą się bronić, co atakować. I Polska między innymi, co ciekawe, w tym Układzie Warszawskim nasza rola to miał być atak na Danię. Stąd też rozbudowywano statki desantowe, jakieś fregaty i tak dalej, i tak dalej. Ale co się działo z kompleksem, powiem za chwilę, bo chcę się jeszcze trochę pobawić tym działem, bo naprawdę jaram się jak dziecko. Prawdziwe działo. A dlaczego ten kompleks jest tak dobrze zachowany? O tym za chwilę. Przede mną ostatni cel dzisiejszej wędrówki, czyli stanowisko BAS tej 11 baterii artylerii stałej numer 4. Zobaczmy, czy tam się w ogóle uda wejść na dół. No jest krata, nie chce mi się przez to przeciskać. One dokładnie wszystkie były takie same. No tutaj się zachował dół tych drzwi pancernych. Dlaczego w ogóle to jest tak świetnie zachowane? W sensie żadni złomiarze się tym nie zaopiekowali. No dlatego, że to jest teren bardzo trudno dostępny. Mówiłem, to jest ta kępa, ten klif radłowski jest na takim wzniesieniu 50 metrów. W ogóle tutaj jest ten teren dawnej jednostki wojskowej, ogrodzony, monitorowany. No, dzisiaj jest sucho, więc się bez problemu da podejść, ale jak jest błoto, to już nie jest tak fajnie. Stąd też no, się ostało. Natomiast co się dzieje z tym, z tą baterią? Mówiłem o zmianach w tym w doktrynie obronnej, w doktrynie Układu Warszawskiego i no, odeszli od takiej obrony. Poza tym w tym czasie od lat 60., 70. rozwija się mocno lotnictwo i broń rakietowa, więc raczej stawiają na dywizjony rakietowe, myśliwce, bombowce itd. itd. I praktycznie od lat 60. drugiej połowy następuje redukcja znaczenia. To już jest bardziej wykorzystywane jako ośrodek ćwiczebny, szkoleniowy. Załoga jest redukowana. Z tych 75 żołnierzy zostaje 50 paru, aż w końcu ostatecznie w roku 1974
tam chyba do 1978 coś jeszcze tutaj trwało, praktycznie zostaje to zamknięte. Natomiast istnieje cały czas ta jednostka wojskowa, która jest takim zapleczem bardziej logistycznym i dopiero tak naprawdę od 2005-2009 roku tutaj coś się dzieje, w sensie jacyś lokalni pasjonaci zaczęli o to dbać. W ogóle one były pomalowane, teraz widzę, że są sprayami porobione i trochę zardzewiałe, ale były zielone te pierwsze, czyli w takim autentycznym malowaniu z tego 47-8 roku i później też taki kamuflaż, takie łatki to było właśnie późniejsze z lat 70. malowanie i oni o to dbają, ci rekonstruktorzy, jacyś pasjonaci militariów tutaj. No i to jest praktycznie udostępnione do zwiedzania, są tabliczki informacyjne, więc można sobie taki, mówię, trochę skansen, można sobie pójść, podotykać te działa. Uważać, żeby nie dostać w głowę. No mówię, no coś co bardzo jak tylko to zobaczyłem i przeczytałem, chciałem się tym jarać, czytać więcej i chciałem to po prostu zobaczyć. Tak naprawdę to jest koniec tych polskich dział Navarony. No miejsce naprawdę te klimatyczne, także będziecie tutaj kiedyś to przyjeżdżacie. Pewno nasze dzieciaki by się ucieszyły, no ale zostały w Krakowie, a ja na delegacji, więc przekażę im tylko materiał fotograficzny i filmowy. A tutaj za mną właśnie widać ten klif, to zbocze, o którym mówiłem, że było takie trudne do zdobycia i no widać, że brane miejsce celowo. Dobra, tak jak mówię, baz zostało wycofane z użycia, jednostka została rozformowana, a teraz można sobie tutaj do Gdyni Redłów podjechać i to zwiedzić. Także dzięki, że byliście na tej spontanicznej eksploracji i wpadajcie po więcej na kanał. Trzymajcie się, cześć!